Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym poradniku pokażę Wam, w jaki sposób zainstalować klamki z szyldami do drzwi wejściowych wewnętrznych, czyli jeden szyld z zewnątrz jest tutaj bez otworów na śruby, a ten, który będzie instalowany wewnątrz mieszkania, ma dwa otwory na śruby przelotowe przez całe drzwi i poprzez dokręcanie tych śrub ściskamy ze sobą obydwa szyldy razem z klamkami. No dobra, jak to wszystko zamontować? Jest to banalnie proste. Oczywiście na samym początku, gdy chcemy kupić taki zestaw, musimy zmierzyć sobie od osi klamki do osi otworu okrągłego na wkładkę bębenkową w naszych drzwiach, w naszym zamku. Jeżeli tam jest 9 cm 90 mm, to my idziemy i kupujemy zestaw na 90 mm, tak jak na opakowaniu widzieliście. Przykładamy sobie klamkę razem z naszym oczywiście szyldem od wewnątrz, pionowo ustawiamy, możemy sobie przyłożyć poziomicę i ustawić dokładnie pion tego szyldu, dopasować i zaznaczamy sobie miejsca, gdzie będziemy wiercić naszym wiertłem do drewna, oczywiście z wkrętarką lub wiertarką, tak żeby przewiercić drzwi na wylot. Przy tych wkładkach, gdzie mamy tutaj jeden szyld zewnętrzny, jeden wewnętrzny, musimy przewiercić całe drzwi na wylot. I wiertło musi być troszeczkę o większej średnicy niż te takie specjalne śruby, łączniki, które są w zestawie, takie srebrne, które najpierw wkręcamy do zewnętrznego szyldu. To jest bardzo istotne, czyli w tym wypadku szóstka jest tutaj idealna. Jest troszeczkę te wiertło, jak widzicie, można powiedzieć, no większa średnica, szersza po prostu troszeczkę od tej śruby, tak żeby wszystko nam tutaj po przewierceniu drzwi fajnie pasowało. No dobra, tak więc oczywiście wiercimy, ja już tutaj mam przewiercone, więc u mnie to jest znacznie szybsza robota, bo po prostu pokazuję Wam już gotowe, żebyście nie tracili czasu, gdy wiertam. I tak samo poniżej, tam gdzie zaznaczyliście sobie cienkopisem, najlepiej czarnym, czy też niebieskim, i przewiercamy całe drzwi prostopadle do drzwi, to bardzo istotne jest. No dobra, przewiercone, tu jak widzicie mam takie drzwi drewniane, niestandardowe, no i jest już wszystko ok. Tak więc od zewnątrz najpierw do szyldu zewnętrznego wkręcamy te takie dwa łączniki. One muszą być. Nie da się tamtych śrub, które są w komplecie, bezpośrednio przywiercić tutaj, bo to są troszeczkę inne gwinty, większy i mniejszy. Tak więc te dwa łączniki najpierw dokręcamy do oporu. Nie musimy tutaj dodatkowo dokręcać na przykład jakimiś kombinerkami czy też kluczem, ponieważ w końcowej fazie będziemy jeszcze dokręcać wszystko od wewnątrz. Tutaj jak widzicie na dole jest otwór na śrubę ustalającą, tak więc wkładamy nasz trzpień prostokątny do końca do klamki, tym takim szerszym rozwarciem w dół, tak jak mamy tam otwór na śrubę ustalającą, i wkładamy przez zamek, który już jest w drzwiach, na drugą stronę i jak widzicie wszystko nam tutaj wchodzi. Oczywiście zostawiamy wkładkę bębenkową w drzwiach, żeby można było to dokładnie dopasować podczas montażu. Tak jak u mnie tu widzicie, wkładka bębenkowa w drzwiach jest zamontowana właśnie po to, żeby to wszystko ułatwić cały montaż. Bez wkładki można byłoby to krzywo ustawić, no i nie byłoby to zbyt dobre. Jak widzicie, ten szyld zewnętrzny nie ma żadnych otworów na śruby, więc nikt z zewnątrz wkrętakiem nie odkręci nam szyldu. No dobra, czas zabrać się teraz od wewnątrz. Tutaj mamy drugą klamkę, jak widzicie, z szyldem wewnętrznym, z dwoma otworami na śruby. Nakładamy sobie to wszystko i w tym momencie, jak widzicie, wszystko nam tutaj pasuje, jest wszystko ok. Jeżeli musielibyśmy coś delikatnie dopasować w prawo, lewo, a nie dałoby się, no to ten otwór możemy wiertłem o średnicy 1 więcej rozwiercić i u góry, i na dole, i jeszcze raz będziemy mieli wtedy delikatną taką opcję, tolerancję ustalenia w prawo, lewo, górę, dół, jeżeli chodzi o nasze szyldy, czy to wewnątrz, czy to zewnątrz. No dobra, dokręcamy teraz śrubę do tych elementów, do tych łączników, które przykręcaliśmy do zewnętrznego szyldu i dokręcając, zaraz się nam okaże, że będziemy mogli fajnie ściągnąć ze sobą dwa szyldy. I teraz drobna uwaga, to jest bardzo istotna uwaga. Jeżeli będziecie dokręcać i nie będziecie jeszcze na samym końcu dokręcania, a już będzie mocny opór, no nie da się, to nie dokręcajcie na siłę, bo zerwiecie śrubę właśnie w tym łączniku metalowym. W związku z czym odkręćcie śrubę i albo piłką do metalu, albo kombinerkami, po prostu w tych takich nacięciach, co około pół centymetra, po prostu skróćcie tą śrubę, bo ona po prostu się Wam wkręciła już do końca tego łącznika i teraz po prostu tą śrubę zerwiecie, dlatego musicie ją skrócić o jeden kawałek. Musi bez oporu Wam wszystko się wkręcać, a opór ma być dopiero wtedy, gdy będą ściskały się dwa szyldy, zewnętrzny z wewnętrznym. To jest bardzo ważna uwaga. Mnie raz udało się zerwać śrubę, a myślałem, że po prostu jest taki opór. No a po prostu śruba się zerwała i tyle.
No dobra, teraz gdy dokręcamy, jeżeli widzimy, że wszystko nam się tutaj ściąga, zewnętrzny szyld już jest po prostu nieruchomy, jest wszystko równiutko i na dole i u góry oczywiście, obydwie śruby skręcimy sobie i wszystko będzie pracować poprawnie. Co to znaczy poprawnie? Czyli gdy będziemy poruszać naszą klamką w górę, w dół, wszystko będzie ok. Gdy będziemy wkładać klucz z zewnątrz, gdy będziemy kręcić naszym zamkiem, naszą wkładką bębenkową i wszystko będzie pracować bez problemu, wtedy dopiero możemy uznać, że wszystko jest w najlepszym porządku. Tak więc pamiętajcie, żeby zwrócić na to szczególną uwagę. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No oczywiście testujemy wszystko, zanim zakończymy nasze prace, czyli wkładamy klucz, przekręcamy, zakręcamy nasz zamek, czyli zamykamy, otwieramy oczywiście i musi wszystko płynnie pracować, płynnie. Jeszcze bez najmniejszego oczywiście problemu możemy te śruby od wewnątrz troszeczkę poluzować i jeszcze coś tam w prawo, coś tam w lewo sobie ustawić. No dobra, na sam koniec musimy włożyć nasze malutkie takie śruby ustalające, które są w komplecie, tym igiełkowym zakończeniem w górę i podczas gdy my będziemy teraz dokręcać śrubę kluczem imbusowym od dołu, te szpice będą się wgryzać w ten taki szeroki otwór trzpienia prostokątnego, który jest w klamce zewnętrznej i wewnętrznej, ten, który na początku wsuwaliśmy, i rozsuwać właśnie końcówkę tego trzpienia w prawo, lewo i dzięki temu nie jesteśmy w stanie wyrwać naszych klamek w jedną i w drugą stronę podczas codziennego użytkowania. Tak więc dokręcamy do oporu i jeszcze troszkę, ale nie za mocno, bo żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu coś tam zerwiemy. Raczej nic nie zerwiemy, no bo trudno by było, ale szkoda by było też spróbować zerwać ten gwint, który jest w klamce. Tak więc dokręcamy kluczem do oporu, tak jak tutaj widzicie, ale gdy już ten opór jest dosyć mocny, no to już po prostu kończymy. Rozumiecie? Żeby nie przekręcić gwintu. No dobra, oczywiście w drugiej klamce robimy dokładnie to samo, czyli wkręcamy sobie najlepiej palcami i na końcu naszym kluczem imbusowym, który jest w komplecie, dokręcamy tą śrubę, która jest do oporu. Najpierw w ten sposób jest najprościej, a następnie przekręcamy kluczyk i drugą stroną dokręcamy oczywiście tą śrubę ustalającą. Ten otwór jest bardzo istotny, jeżeli on jest od dołu, no to oczywiście tak jak widzieliście trzpień, ten metalowy, prostokątny, nawet kwadratowy, który żeśmy wkładali, on musi być tym najszerszym otworem z jednej i z drugiej strony w dół skierowany. Gdyby ten otwór i te śruby były z boku, no to oczywiście trzeba byłoby to z boku zamontować, tak żeby te szpiczaste elementy tych śrub wkręcały się w ten szeroki otwór. No dobra, mamy wszystko zamontowane, wszystko jest w najlepszym porządku. Zróbmy sobie prosty test, czyli zamknijmy sobie drzwi, wszystko jest ok, zamknijmy sobie zamek. Jak widzicie, ja mam tutaj wkładkę, kupiłem taką razem z tym motylkiem, czyli z kluczem od wewnątrz. Jest to wygodne i dosyć estetyczne rozwiązanie. Gdybyście wymieniali kiedyś wkładkę bębenkową w swoich drzwiach, to myślę, że warto skorzystać właśnie z takiej opcji, gdzie nie musimy klucza wsadzać od środka, a bardzo wygodnie można po prostu zamknąć sobie zamek właśnie za pomocą takiej wkładki z takim zakończeniem. Wszystko ok. Podsumowując, jak mieliście okazję zobaczyć, instalacja klamki drzwiowej do drzwi wejściowych jest bardzo prosta. Ważne, żeby dopasować odpowiednie szyldy z odpowiednią odległością pomiędzy osią klamki i osią otworu okrągłego w drzwiach. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć Wam!